Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie przedstawię Państwu postać patrona kanału, Józefa Mackiewicza, jednego z najbardziej antykomunistycznych polskich pisarzy. Dowiecie się, dlaczego Mackiewicz nie dostał Nagrody Nobla za swoją twórczość, pomimo tego, że wniosek o nią trafił do szwedzkiego Komitetu Noblowskiego. Dowiecie się również, dlaczego Mackiewicz zawsze był zajadłym antykomunistą, a jego życie cały czas było nieustanną walką z komunistycznym systemem. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński. Był wrzesień 1975 roku. Wydział Slawistyki Uniwersytetu w Kansas formalnie zgłosił Komitetowi Noblowskiemu kandydaturę polskiego pisarza Józefa Mackiewicza do nagrody w dziedzinie literatury. Ten wniosek był wynikiem wielu wcześniejszych zabiegów podjętych przez osoby z koła przyjaciół twórczości Józefa Mackiewicza, jakie kilka lat wcześniej zawiązało się w Londynie. Jedną z tych osób była Jadwiga Maurer, polska pisarka, która pracowała na Uniwersytecie w Berkeley i wykładała języki słowiańskie na uniwersytetach Indiana i Kansas. Maurer znała wartość twórczości Józefa Mackiewicza, ale wiedziała, że wniosek do Komitetu Noblowskiego może mieć szansę dopiero wtedy, gdy otrzyma wsparcie rosyjskiej emigracji na Zachodzie. Głównie dlatego, że największą gwiazdą literatury na Zachodzie był wówczas jej przedstawiciel. Pisarz Aleksander Sołżenicyn, który w archipelagu Gułag obnażył całą prawdę o sowieckim systemie władzy, za co otrzymał Nagrodę Nobla. Dla Maurer było więc jasne, że trzeba przede wszystkim zadbać o wsparcie samego Sołżenicyna. I po jakimś czasie rosyjski noblista otrzymał od niej list w tej sprawie. Dzięki wsparciu Sołżenicyna działające na Zachodzie Rosyjskie Narodowe Zjednoczenie w lutym 1976 roku zaapelowało na łamach tygodnika Ruskaja Myśl o wsparcie kandydatury Mackiewicza. Tyle tylko, że chwilę później ujawniono, że Mackiewicz w swoich wcześniejszych publikacjach zarzucił Sołżenicynowi, że ten postępuje zgodnie z linią sowieckich władz, które chcą jego zdaniem dokonać demontażu rosyjskiej emigracji na Zachodzie razem z prosowieckimi siłami, jakie tam działają. W rezultacie tego zarówno Sołżenicyn, jak i cała rosyjska emigracja wycofały się z poparcia dla Mackiewicza. Czy rzeczywiście krytyczne publikacje na temat Sołżenicyna były przysłowiową wpadką Mackiewicza? W żadnym razie Mackiewicz zawsze uważał rosyjskich dysydentów za narzędzie polityki Kremla. I dokładnie tak samo postrzegał Sołżenicyna. Mackiewicz zarzucał mu, że uprawia na Zachodzie rosyjskie apostolstwo i stawiał retoryczne pytanie, czy do takiej roli nie natchnęło go przypadkiem KGB. Miał gdzieś, że stawiając takie pytanie uderza w ubóstwianego przez rosyjską emigrację i cały Zachód noblistę. Korzystał z wolności słowa, jaką dawał twórcom Zachód i dlatego domagał się prawdy w tej sprawie. Tylko ona była zawsze dla niego ciekawa, a to przekreślało jakiekolwiek kompromisy. W taki właśnie sposób Józef Mackiewicz przekreślił swoje szanse na Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Był tego w pełni świadomy.
Aby zrozumieć postawę życiową Józefa Mackiewicza, trzeba zagłębić się w jego życiorysie. Urodził się w 1902 roku w Petersburgu, gdzie jego ojciec prowadził własną firmę. W 1912 roku rodzina Mackiewiczów przeprowadziła się do Wilna, gdzie mały Józef zaczął edukację. Gdy wybuchła I wojna światowa, rodzina Mackiewiczów przez jakiś czas mieszkała w zaprzyjaźnionym majątku na Kowieńszczyźnie, a on sam pobierał wówczas nauki w domu. W 1918 roku zdał maturę, a potem wstąpił do polskiego wojska. Brał udział w potyczkach z bolszewikami w 1919 roku, a potem w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Po jej zakończeniu podjął studia zoologiczne, ale dość szybko je porzucił. Zaczął wtedy pisywać do Wileńskiego Słowa, którego redaktorem naczelnym był jego starszy brat Stanisław. Nawiązał też współpracę z Kurierem Wileńskim. Próbował również swoich sił w literaturze. W drugiej połowie lat 20. Józef Mackiewicz był już znaną i cenioną postacią w kręgach dziennikarskich. W międzyczasie zaliczył 3 małżeństwa, ale dopiero to trzecie z nich z Barbarą Toporską okazało się trwałe. Tuż przed wojną Mackiewicz zmienił wyznanie z rzymskokatolickiego na prawosławne. Gdy 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę, z racji słabego zdrowia nie został powołany do wojska. Dalej pracował jako dziennikarz w Wileńskim Słowie. Wystąpił wówczas z apelem o polsko-litewskie pojednanie, co oburzyło wielu wileńskich Polaków. Po zajęciu Wileńszczyzny przez Sowietów pracował przy wyrębie lasu. Obawiał się sowieckiej deportacji. Gdy w lecie 1941 roku Wileńszczyznę zajęli Niemcy, zaczął publikować antybolszewickie teksty w koncesjonowanym przez Niemców wileńskim Gońcu Codziennym. Pisanie dla okupacyjnej Gadzinówki zostało jednak uznane przez władze polskiego podziemia za kolaborację z Niemcami. W rezultacie tego Sąd Specjalny Armii Krajowej wydał na niego wyrok śmierci. Jego wykonawcą miał być Sergiusz Piasecki, pisarz równie antykomunistyczny jak sam Mackiewicz. Tyle tylko, że Piasecki zaczął mieć wątpliwości odnośnie wydanego wyroku i odmówił jego wykonania. Ostatecznie komendant Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej, podpułkownik Wilk-Krzyżanowski, uniewinnił Mackiewicza. Wielu historyków uważa, że za wydaniem tego wyroku stała sowiecka agentura, ulokowana w strukturach Armii Krajowej i jej dowództwie. Tego jednak nie możemy zweryfikować. W maju 1943 roku, po ujawnieniu przez Niemców zbrodni w Katyniu, Mackiewicz na zaproszenie niemieckich władz i za zgodą polskiego podziemia udał się do Katynia. Tam był świadkiem ekshumacji ciał polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku. Po powrocie z Katynia swoje przeżycia przedstawił w wywiadzie zatytułowanym „Widziałem na własne oczy”, opublikowanym w Wileńskim Gońcu Codziennym. I oto nastaje chwila, w której niemy, ponury grób zaczyna przemawiać. Przed oczyma naszymi przesuwają się obrazy prywatnego życia, i politycznego, i duchowego, i rodzinnego, i więziennego, i tak dalej. Przy niektórych zwłokach znajdują się tylko drobne ułamki ich osobistych spraw. Przy niektórych liczne i nawet bardzo liczne wskazówki, które pomagają stwierdzić datę, historię ostatnich tygodni, nastroje, nazwiska, stan rodzinny, stopień wojskowy, zawód cywilny. To on jako pierwszy napisał książkę „Katyń. Zbrodnia bez kary”, w której wskazał Sowietów jako sprawców tej zbrodni.
W maju 1944 roku Józef Mackiewicz wyjechał z Wileńszczyzny do Warszawy. 2 miesiące później udał się do Krakowa, a stamtąd przez Czechy, Austrię dotarł do Włoch i tam zastał go koniec wojny. We Włoszech nawiązał współpracę z periodykami drugiego korpusu generała Andersa, ale szybko wszedł w konflikt z tym środowiskiem, które zaczęło oskarżać go o kolaborację z Niemcami w czasie wojny. W 1947 roku wyjechał do Londynu. Tam współpracował z polskimi tygodnikami Wiadomości i Lwów i Wilno. Pomimo niechęci polskiego środowiska w Londynie publikował. Jedną z tych publikacji była książka Zbrodnia katyńska w świetle dokumentu. W 1952 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie złożył zeznania przed komisją kongresu kierowaną przez Reya Madena, która badała sprawę Katynia. Gdy jego żona nawiązała współpracę z rozgłośnią Głos Ameryki, wyjechali do Monachium. To właśnie tam powstały jego najważniejsze książki. Droga donikąd, Kontra, Dno nieba, Sprawa pułkownika Miasojedowa, Zwycięstwo prowokacji, Lewa wolna, Nie trzeba głośno mówić, a potem W cieniu krzyża i Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy. Ale relacje Mackiewicza ze środowiskami emigracyjnymi z powodu jego bezkompromisowości zaczęły się psuć. Nasilała się krytyka jego postawy i jego rzekomo niepoczytalnej publicystyki. Oliwy do ognia dolało to, że Mackiewicz zaczął zarzucać polskim ośrodkom na Zachodzie to, że dopuszczają do publikowania autorów krajowych. W 1981 roku w proteście przeciwko temu nie przyjął nawet nagrody przyznanej mu przez paryską kulturę, kierowaną przez Jerzego Giedroycia. Nie przyjął jej nawet pomimo tego, że mogłaby ona wymiernie poprawić jego trudną sytuację materialną. Do niej zresztą nigdy nie przywiązywał wagi, dlatego żył na pograniczu ubóstwa. Na początku lat 80. zaczął chorować, a potem przeszedł udar. Zmarł 31 stycznia 1985 roku w Monachium. Ale gdy umierał, w komunistycznej Polsce cieszył się już gigantyczną popularnością. Jego książki wydawały podziemne oficyny wydawnicze i czytały je miliony Polaków. Było tak dlatego, że Mackiewicz był największym wrogiem komunizmu. Prawda o nim była dla niego zawsze najważniejsza i pokazywał ją w swoich książkach bez najmniejszych zahamowań. Nie oszczędzał nawet tych, którzy z nim flirtowali. Gdy uznał, że Watykan czyni w stronę komunistycznego bloku ukłony, napisał o tym w książce W cieniu krzyża, rozprawiając się z polityką prowadzoną przez papieża Jana XXIII. Z polityką jego następcy, papieża Pawła VI, Mackiewicz rozprawił się z kolei w książce Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy. Nawet politykę papieża Jana Pawła II oceniał jako zbyt mało antykomunistyczną. Podkreślał, że polski papież stawia na pogodzenie świata z międzynarodowym komunizmem i dodawał, że on sam stawia na walkę z komunizmem. Tak naprawdę swój stosunek do komunizmu Mackiewicz doprowadził do swoistego stanu wrzenia. Nie było u niego podziału na Zachód i Wschód. Była tylko jedna komunistyczna zaraza, zagrażająca narodom i całej ludzkości. A zachodnie demokracje, jego zdaniem, zamiast wbijać klin pomiędzy rosyjski naród i partię komunistyczną, nic nie robią, czyli akceptują komunizm. Taka diagnoza nie mogła się podobać na Zachodzie i nie podobała. Dlatego Mackiewicz miał tak wielu wrogów.
ale pisał, bo chciał pokazać prawdę o komunizmie. Ta ostatnia była zresztą związana z jego osobistymi doświadczeniami. Dlatego właśnie jego pisarstwo jest tak bardzo autobiograficzne. Jego książki Droga donikąd i Nie trzeba głośno mówić odzwierciedlają losy pisarza w czasie sowieckiej okupacji Wileńszczyzny. Książka Lewa Wolna pokazuje z kolei wojnę polsko-bolszewicką, taką, jaką Mackiewicz widział ją w 1920 roku. Kultowa Kontra opisuje natomiast dzieje jego ucieczki w 1944 roku z Wileńszczyzny przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Ale Mackiewicz nie ograniczał się wyłącznie do swoich własnych doświadczeń. Czerpał również z doświadczeń innych uczestników opisywanych przez siebie historii. Poglądy i przekonania Mackiewicza były więc nie tylko wynikiem jego osobistych doświadczeń, ale też doświadczeń innych, zwłaszcza jeśli chodziło o stosunek do największego zła ludzkości, czyli komunizmu. Na rynku księgarskim ukazała się książka Swierdłow Okultystyczne korzenie rewolucji październikowej. Swierdłow był osobą numer 2 zaraz po Leninie w bolszewickiej Rosji. Odszedł od rodzinnego judaizmu i zanurzył się w okultyzmie i kabale. Wierzył, że będzie antychrystem bolszewickiego świata i stworzy naród oderwany od Boga, tradycji i kultury. To historia mroczna, naznaczona mordem carskiej rodziny, okultyzmem i kabalistycznymi rytuałami. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Piotr Jaskiernia, Piotr Leńczewski, Bartosz Filip Cichy, Antoni Łosieczka oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum SA. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.